Wydawało nam się, że wiemy, dokąd zmierzamy. Wydawało nam się, że to będzie nasz wielki rok. Tworzyliśmy, niszczyliśmy, lataliśmy samolotami i mieliśmy mało czasu na sen. Byliśmy prostymi, skomplikowanymi ludźmi, którzy szukali swojego własnego, oryginalnego stylu życia. Wyrażaliśmy swoje opinie na każdy temat. Uzbrojeni w technologię szliśmy przez świat pełen możliwości. Niezależnie od wieku byliśmy podłączeni do pędzącej machiny świata, którego jedynym kierunkiem wydawało się naprzód. Aż nagle wszystko stanęło. Ta sytuacja zamknięcia nas jako ludzi, skazania nas na usunięcie w niebyt, odebranie nam wszystkiego, czym do tej pory żyliśmy, jak funkcjonowaliśmy. I trzeba zastanowić się, czy to przypadkiem nie jest właśnie celowe działanie. Że może po części ta sytuacja w pandemii jest wykorzystywana po to, żeby artystów utylizować, zneutralizować i żeby oni nie przekazywali niepopularnych myśli. Tak, artysta, który nie tworzy, nie może tworzyć, przestaje być artystą. Nie staje się po prostu takim członkiem społeczeństwa zdanym na zapomogę socjalną. All of my anxiety regarding the pandemic, I'm very fortunate to say, is all about negative predictions of the future. Now, I'm scared. I'm scared about the future of creative industries. Ja czuję, że nie ma żadnej przyszłości. Ja myślę, że jest taka katastrofa klimatyczna, że w ogóle, i w tym sensie powiem coś, co mi się wydaje, że jest super, znaczy, że naprawdę nie trzeba się niczego bać, bo nie ma żadnej przyszłości. Znaczy, że naprawdę można robić akty absolutnie, całkowicie odważne, ponieważ nie ma naprawdę żadnej przyszłości. Jeszcze na przykład moi rodzice albo moi dziadkowie, no, oni mogli kombinować, myśleć, zastanawiać się, mieć lęki, czy odłożyć na starość. Nie ma żadnej starości, nic nie będzie. Oh, this thing that I'm touching now, my computer, is like I'm a cyborg. I'm a cyborg with this computer. If my computer broke the other day, it wouldn't turn on. I don't know why, and I freaked out. I thought, what am I going to do today? Yeah, I have been living completely online. If I'm honest, I haven't hated it. Zdaniem niektórych, mimo wielu trudności, ta sytuacja ma swoje jasne strony. It's a time of extraordinary hope. I mean, what we experience now is total desolation, total destruction of everything we know. But when we destroy everything we know, that means that we have to rebuild it. And there's no way to rebuild it alone. We have to do it together. For the New Yorker magazine, whose name is Masha Gessen, and she said something like, I'm paraphrasing, will we have the courage not to rebuild what we have lost? And I think that's really important. Everybody wants to get back to where we were, but that's not actually the right mentality. We don't want to go back. We never want to go backwards. So what are we creating now that's going to change what we arrive at?
Nadszedł czas, aby zadać fundamentalne pytanie. Czym jest kreatywność w życiu człowieka? To jest bardzo indywidualne, osobiste pytanie, nie mam pojęcia. To jest w ogóle właściwie niemożliwe odpowiedzieć na to pytanie. No nie wiem, co ty byś powiedział w życiu człowieka. Ja wiem, co to jest kreatywność dla nas, i wiem, na czym polega ten moment, kiedy zrobiliśmy spektakl, jesteśmy po premierze i nie mówimy o tym, ale wiemy, że już nigdy więcej nie zrobimy takiego spektaklu, jak ten, który właśnie miał premierę. I to wytwarza w nas napięcie. Czyli po prostu, że paradygmat jest taki, nigdy nie powtarzać, unikać powtórzenia, czyli nigdy nie iść po tej ścieżce, którą już przeszliśmy. Ale są takie punkty, które mówimy, o, to jest do rozwinięcia, będziemy eksplorować to. Czyli kreatywność to jest, jak będziemy eksplorować to, czyli co zrobimy, jaki jest następny krok. Gosh, that is really good. I need to create an answer. I guess it involves at its core being very honest with yourself, because then if you're honest with yourself, you'll be honest about your perspective on something and your opinion on something or your relationship with something. And then you will speak uniquely about it. I think I don't know, that might be it. And also technical proficiency to allow your creativity to flourish. To be as prepared as you are to be a sort of vessel for that creativity. It's actually really inspiring. It really is. You guys ask good questions. Well, we have good guests, so that's easy. Myślę, że taką moją koncepcją, myślę, że moją intuicją dotyczącą kreatywności jest nie za wszelką cenę, ja jeszcze sobie często powtarzam i to niestety nie zawsze mi wychodzi, niepowtarzanie schematów. Swoich schematów, czyichś schematów, w których się dobrze czułeś w poprzednich spektaklach, w poprzednich rolach, powtarzanie pewnych udanych, lepiej lub bardziej udanych fragmentów, albo takich, które są bezpieczne, które dają Ci poczucie komfortu, ale w gruncie rzeczy do niczego Cię nie zbliżają i nie posuwają, nigdy Cię nie przenoszą Cię dalej, o stopień dalej. Nie jesteś po prostu wtedy twórcą, tylko jesteś odtwórcą. Najgorsze, że Ty jesteś odtwórcą nie tylko tego, co ktoś zrobił, ale tego, co sam zrobiłeś. I to jest właściwie śmierć kreatywności. Nie wolno się zgadzać na schematy, nawet jeżeli już naprawdę nie wiesz, co masz zrobić, że nie masz pojęcia, jak masz coś zagrać, jak masz coś powiedzieć, jak podejść do tej sceny, to bardzo często pojawia się taka pokusa, powtórz coś, co już zrobiłeś, co już umiesz. I to jest najgorsze, bo to jest śmierć. Dla mnie kreatywność to jest coś, co przychodzi do mnie, bo to nie jest ze mną stałe, w sensie, że jest, ale trzeba ją pobudzić przede wszystkim, żeby wyszła na światło dzienne i chciało się z niej coś ulepić. Coś, czego właśnie nie możesz zdefiniować, bo nie jest to... Nie wiesz, kiedy przyjdzie, nie wiesz, z jakim pomysłem ona się obudzi i nie wiesz, co z niej ulepisz. Więc jest to taka jedna wielka niewiadoma. I bardzo ciężko jest ją ujarzmić. To jest dla mnie coś mocno nieokreślonego i mocno niezdyscyplinowanego. Tak, to prawda. Dla Was też?
No dla mnie zdecydowanie kreatywność nie wiąże się z niczym, co jest oryginalne i twórcze i takie z wnętrza, tylko raczej z twórczym łączeniem elementów, które są wokół nas. Więc bardzo takie mam syntetyczne podejście do sprawy. Bierze się to też z tego, że ja się zawsze bardzo interesowałam kulturą remiksu i dla mnie w przetwarzaniu jest dzisiaj oryginalność, bo nie da się właściwie powiedzieć niczego nowego, można zmienić perspektywę na coś, co już było i właśnie kreatywność dla mnie to jest ta umiejętność spojrzenia na rzeczy, które doskonale znamy, z trochę innego punktu widzenia, tak żeby one się zmieniały w zależności od tej perspektywy. Kreatywność to jest proces trudny, żmudny, najgorszy ze wszystkich, dzięki któremu powstaje coś z niczego. Kreatywność to jest ciekawość pomnożona przez radość. I podzielona przez umiejętności i warunki, którymi zostaliśmy obdarzeni. Wydaje mi się, że kreatywność, jeżeli chodziłoby o mnie, to jest rozpoznawanie potrzeb w okolicznościach. Co ja bym chciała zrobić z tym słowem, to ja bym chciała bardzo trzymać nisko to słowo. Nisko. Żeby właśnie ono się nie próbowało, rosnąć do takich rozmiarów, że ja coś teraz powinnam z dupy tak wystrzelić, taką armatą. Była taka też historia o tym, wydaje mi się, że to jest super historia, że ciężarówka się zablokowała pod wiaduktem i nie wiedzieli, jak ją wyciągnąć i przyszła 10-letnia dziewczynka i powiedziała: wypuśćcie powietrze z opon. I to jest moim zdaniem, dla nich to była oczywiście gigantyczna historia, to się opowiada jako taki legenda o takim super kreatywności, nie? A to jest taki mały akt, taki mały pomyśluneczek. I ja bym chciała, żeby to był taki mały pomyśluneczek. Zasłużyłam na wafelkę. I would say creativity is the persistent uncovering of truth. Mam świadomość, że te moje filmy przetrwają, bo to jest bardzo osobisty głos i że coś osobistego to zawsze ma szansę większą na przetrwanie. Ja nie wiem, czy przetrwa, ale ma większą szansę, o to mi chodzi. A zresztą do człowieka należy zrobienie tego, co może zrobić dobrze, a reszta to jest nie w jego rękach. Amen. To ty powiedziałeś.